Cześć kochani, witajcie serdecznie w nowym filmie na kanale. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać, dobrze słychać. Zobaczcie, w jakiej fajnej okolicy jestem. Cykady. Tu zielono, fajnie. Mogliście wcześniej widzieć też przebitki. To były chyba zajączki, nie? Ale były ładne. No. Słuchajcie, dzisiaj jest 3. rocznica naszego ślubu. Tak, 3 lata. Ja nie wiem, kiedy to zleciało. 3 lata od ślubu, słuchajcie. I spędziłam je na moich wlewach. Potem byliśmy na pysznym jedzonku. Potem mieliśmy parę rozjazdów. I teraz mężulek tam ma swoje telefony. A ja przyszłam. I tak troszkę sobie tutaj pochodziłam po okolicy. I mówię, odezwę się do Was, odezwę się do Was. Przyjdę. Znowu podziękuję, że jesteście, że oglądacie, subskrybujecie. Dzięki. Napędzacie mnie, moi kochani, napędzacie mnie do działania. No więc tak. Boże, no nie mogę się zachwycić. No, fajowo. Słuchajcie, nie wiem, a tu mój zegarek w ogóle leży. No bo rozmawiałam przez zegarek, no ale to dłuższa historia, nieważne. Słuchajcie, tak? 29 lipca. Data szczególna dla mnie i mężulka, no. Nie mogę się skupić, wiecie? Jest tak fajnie. Ale mówię, odezwę się, nagram. I myślę, że to jest też dobry moment, słuchajcie, dzisiaj, żeby pogadać na spontanie, bez scenariusza, jak to się zadziało, że minęło 10 lat tutaj w Stanach, słuchajcie. Ja nie wiem jak. Szkoda, że nie mam żadnego statywu tutaj, żeby Was postawić. To fajniej by może było i byłby lepszy kadr. No ale nic. Tak. 10 lat minęło, słuchajcie. 3 lata od ślubu. W 2023 wyszłam za mąż, zostałam mężatką. I 10 lat, jak jestem w Stanach, słuchajcie. Powiem Wam, nie wiem kiedy to zleciało. Czas tak zapitala, że po prostu szok. Wydaje mi się, że przed pandemią jeszcze jakoś to życie płynęło tak fajniej, spokojniej, wolniej, a po tej pandemii to wszystko taki nabrało obrót, że no, I don't know. Ale kocham Stany, słuchajcie, kocham Stany jak mój dom. No, czuję się tu dobrze. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć, czy czuję się bardziej zamerykanizowana, czy spolszczona, no bo jednak tutaj na co dzień mieszkam. Do Polski latamy, staramy się latać 2 razy w roku. Więc tak mogłabym powiedzieć, mam 2 domy. No. I myślę, że ludzie, którzy są na emigracji, zrozumieją mnie najbardziej, jak to jest być tak rozdzielonym pomiędzy jednym krajem a drugim krajem. Łatwo nie jest. Wiecie, często się widzi tak, no nie wiem, tak z góry, tak, wiecie, tak z zewnątrz, że ale super, ale to, co dzieje się w środku w człowieku, to już nie jest takie super. No. Czy tak bardzo coś się zmieniło po tych 10 latach, słuchajcie? No zmieniło się. No bardzo dużo się zmieniło. No jak tu przyleciałam, nie miałam męża, teraz mam męża. Jak tu przyleciałam, nie znałam dobrze angielskiego, teraz myślę, że dobrze znam angielski. Nie miałam pracy nigdy wcześniej, znalazłam pracę. No i wiecie, człowiek też się starzeje, dojrzewa na jakiś sposób. No taki się staje bardziej poważny. I tak już zaczynam, powiem Wam, że po 30, no bo ja już jestem po 30, no to już tak człowiek bardziej zaczyna zastanawiać się nad sensem tego życia. Bo wiecie, jak się jest młodym,
to no myśli się fiu, 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 tu chcę być, tu chcę jechać, tu to zrobić, tamto, siamto, zarabiać. Ja nigdy nie zapomnę, jak jeszcze na studiach z koleżanką rozmawiałyśmy, jak ja bym chciała zarabiać 5000 na miesiąc. To było moje takie wielkie, wielkie marzenie. No. A teraz wiecie, co jest moim największym marzeniem? Żeby być zdrowym. Zdrowie. To jest mój numero uno. To jest najważniejsza wartość, jak dla mnie, zdrowie. No bo bez zdrowia nie ma nic. Naprawdę nie ma nic, więc dodatkowo wiecie co? Powiem wam, że wydaje mi się, że wszędzie jest dobrze. Jak to mówią, to moja mama zawsze tak mówi. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Wiecie? Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. No. Dobrze mi tu jest, wiecie? Dobrze mi tu jest. Jestem zadowolona. Oczywiście, że tęsknię za rodziną. Ale tu przeżyłam większość dorosłego życia, mogłabym tak powiedzieć. No. Jak tu przyleciałam, miałam ile? 22 lata. To wiecie, to jeszcze, no nie wiem, te moje pokolenie w wieku 22 lat, to ja, no, nie orientowałam się za bardzo w montowaniu filmików. Troszkę tego YouTube'a się oglądało, ale to nie było na takim poziomie, jak teraz wiecie, jest i sztuczna inteligencja i no taki człowiek mądrzejszy jest. No a teraz dziewczyny lat 18, to one już biznesy swoje mają. No to były inne czasy, tak więc przyleciałam tutaj jako taka gówniara, mogłabym powiedzieć, wiecie? No i przez te 10 lat no bardzo dużo się zmieniło i w głowie, i w życiu, i w codzienności, i w wartościach, i w docenianiu każdego dnia bardziej. Takie wiecie, no tak człowiek coraz bardziej patrzy na tą rutynę, na to co je, na to, że trzeba się ruszać, na to, żeby się wysypiać, no. Ale lubię. Lubię nadal Amerykę, wiecie? Nie mam czegoś takiego, że nie lubię. Ja kocham tutaj ludzi. Dla mnie to, co chyba tak najbardziej lubię tutaj w Stanach, to są ludzie. Gdziekolwiek nie pójdziecie, nawet dzisiaj jak byłam na tych moich wlewach, to każdy taki miły. I panie jako w sekretariacie, i pielęgniarki, i no każdy przemili. Restauracje to samo, na ulicy, no kocham. Ludzi tutaj kocham, naprawdę. I taki wiecie co, też komfort może, że tak nie ma takiej oceny, kto co powie, kto, no nie wiem, was oceni czy coś. No czyli ludzie, po prostu społeczeństwo, bardzo. I wiecie też to, że ja już mam tu swoje ulubione sklepy, że wszędzie sobie dojadę, pojadę, wiem jak co załatwić. No jest tak łatwo, myślę, że jest łatwo, wiecie, no nie chcę tutaj też tak za dużo mówić, no bo jeśli chodzi o Polskę w tym momencie, czy wiecie, banki, nie banki, poczty, jak to działa, ale no wiem, że jest Allegro, tutaj jest Amazon i nie wiem, dzisiaj sobie zamawiam i dzisiaj mogę już dostać paczkę, jak mi się nie podoba, od razu zwracam, nie ma pytań, po co, na co, dlaczego. W Polsce pewnie też tak jest, no nie wiem, ale lubię tutaj być. No. Coś jeszcze? Garbię się. No. Trochę może tak postawię teraz, albo tak zrobimy. No. Ale jest fajnie. Samolot leci. Ptaszki. I jeszcze wiecie co? Tak chcę coś powiedzieć na temat, czy Ameryka jest dla każdego. Nie myślę, że jest dla każdego. Zależy co kto lubi. Wiecie? Pracować trzeba wszędzie. Nikt wam nic w życiu za darmo nie da. No może są jacyś ludzie, co dostają za darmo, ale wiecie jak to jest. Jak dostają, jak łatwo przyjdzie, tak łatwo pójdzie. No. Nie ma nic za darmo. Ale dla każdego nie jest. Dla jednych się tu bardzo podoba, jedni mogliby tylko tutaj być, wiecie, przejściowo. No jak ja nawet sobie pomyślę, wiecie, tak jakbym teraz miała do Stanów przylecieć, to nie wiem. Nie wiem, czy bym się zdecydowała, żeby tak wszystko od zera zaczynać, bo jeśli chodzi o to, czy teraz jest łatwiej, czy wcześniej było łatwiej, to myślę, że wcześniej było o wiele łatwiej niż teraz. Wiecie, inflacja, ceny,
mieszkań, domów, no praca, warunki, jeśli chodzi, wiecie, no od zera bardzo ciężko wydaje mi się, ale może wszędzie tak jest, że od zera zaczynać gdziekolwiek byście nie zaczęli, w jakimkolwiek kraju, to byłoby ciężko, ale myślę, że Ameryka nie jest dla wszystkich. Bo tutaj tempo życia mi się wydaje jest o wiele szybsze niż w Europie. To jest takie pach, 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 pach. No ale ja to lubię. Ja lubię te pach, 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 dojazdy, spędzanie czasu. No tutaj bez samochodu też ciężko by było, wiecie, no może w centrum dalibyście radę, ale tak na obrzeżach bardzo ciężko, bo tutaj nie ma sklepików obok, tuż, wiecie, gdzie mieszkacie czy coś. Rowerem może byście dojechali, no ale większość ludzi używa samochodu, no jak zimą rowerami jeździć, nie? Bo tu jest srogie zimy w Chicago. I tak, kochani, więc po 10 latach w Stanach mogę stwierdzić, że dobrze mi tu. Dobrze mi tu. Tu jest mój dom. To jest mój drugi dom, ale też zastanawiam się, czy to jest bardziej 2 domy. Polska to jest moja ojczyzna, bo nadal jestem Polką. I zawsze ją zostanę. Tam się urodziłam, wiecie, tam się wychowywałam, uczyłam, dorastałam. No a tutaj znowu stałam się dorosła, takie mam wrażenie, wiecie? Tak musiałam nauczyć się, jak samemu sobie w wielu sprawach radzić, jak, wiecie, jak to życie wygląda, te dorosłe. No. Czy żałuję? Wiecie, ja w życiu miałam kiedyś takie chwile, że żałowałam wielu rzeczy w życiu, wiecie, wielu rzeczy. Ale jak to mówią, żałuje się tego, czego się nie zrobiło, a nie to, co się zrobiło. I ja z tą myślą staram się właśnie żyć. Więc nie żałuję. Nie żałuję. Bo wiecie, no jakbym tu nie przyleciała, to bym nigdy nie wiedziała, jak to jest. Może nigdy bym mojego mężulka nie poznała. No i tak to jest, słuchajcie, kochani. Tak to jest, więc 12 minut nawijam. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tutaj 10 lat w Stanach, piszcie, dawajcie znać. Ja tak stwierdziłam, że dzisiaj jest dobry moment. O, tu może będzie lepiej. Co? No nie wiem. Dzisiaj jest dobry moment, żeby takie coś nagrać tutaj, jak sobie siedzę. Ptaszki ćwierkają. No. Następny film może to będzie vlog. Zobaczymy. Albo Q&A, bo jeszcze Q&A Wam wiszę. No i tak, kochani. Tak to jest. 10 lat minęło jak jeden sen. I czas tak zapitala. Więc róbcie, kochani, róbcie. Nie patrzcie na ludzi. Róbcie, 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 bo kiedyś można stwierdzić, że już jest za późno, żeby podróżować, żeby kupić sobie coś, żeby gdzieś pojechać, żeby zjeść. Naprawdę. No, więc tak. Dzięki wielkie, że jesteście, że oglądacie. Zostawcie łapeczki, zostawcie jakiś znak po sobie. Pytanka jakieś macie, piszcie. No i co? Do następnego. Zielono też tutaj mamy, więc wiecie. Nie jest źle, nie jest źle. Trzymajcie się.